Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego istoty UFO przykładowo milczą? Bo ja chciałbym dzisiaj się zastanowić razem z Wami. Tylko oczywiście tradycyjnie nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, tych rozważań i zasubskrybować tego kanału i zajrzeć do innych filmów, do podcastu Zjawiska Niewyjaśnione. Moi drodzy, ludzie od zarania dziejów zadają sobie pytanie, czy na przykład na Marsie albo na innych planetach istnieje życie, a jeśli w ogóle istnieje, to kiedy wreszcie nastąpi to długo oczekiwane spotkanie z obcymi istotami. Zwykle kiedy jedni uczeni zaczynają rozważać możliwość istnienia pozaziemskich egzystencji, to inni natychmiast negują to. No skoro życie poza naszą Ziemią istnieje, to dlaczego mieszkańcy tych dalekich planet tak naprawdę do tej pory nie nawiązali z nami żadnego kontaktu albo w ogóle się nawet nie ujawnili? Dlaczego do tej pory nikt z tych ludzi, którzy są na Ziemi, nie uścisnął dłoni przybysza z kosmosu? No i chciałbym pokazać takich 5 hipotez, gdzie można się zastanawiać, dlaczego obcy praktycznie milczą. Pierwsza hipoteza będzie, ja to nazywam bez rąk, bez nóg. No można by dowolnie wysilać swoją fantazję, próbować na różne sposoby wyobrazić sobie przybysza z innej planety, no ale mimo wszystko te kreacje będą oparte na tym, co już widzieliśmy w licznych filmach o kosmitach. Czytaliśmy w książkach science fiction, słyszeliśmy od świadków mających kontakt z obcymi. Nam się wydaje, że przybysze z kosmosu powinni być jakoś praktycznie podobni do nas, ale w tych bezkresnych przestrzeniach na nieznanej planecie, szczerze mówiąc, kto wie, jaką formę przybrało życie, jeśli już się narodziło. Równie dobrze mogą to być jakieś obłoczki, jakieś węzełki energii, jak i też jakieś przeźroczyste, nie wiem, strefy albo sfery, które kontaktują się ze sobą jakimiś takimi osobliwymi zapachami albo może dźwiękami. Praktycznie nie istnieją dowody na to, że choć jedna ziemska reguła fizyki da się zastosować na jakiejś obcej planecie, więc szczerze mówiąc, obcy mogą okazać się na tyle inni od naszych wyobrażeń, że przechodząc koło nich, nawet byśmy ich praktycznie nie zauważyli. Druga hipoteza to bym nazwał ją hipotezą ogrodu zoologicznego, bo istnieje taka ciekawa hipoteza autorstwa Johna Balla z 1973 roku, która mówi, że mieszkańcy obcych planet wiedzą o naszym istnieniu, a zajmują tak jakby pozycję obserwatora, tak jak my po prostu przychodząc do zoo. Obcy widzą nas, oglądają, może nawet robią sobie jakieś tam, można by powiedzieć, zakłady, który kraj wypadnie lepiej w najbliższym stuleciu, albo który zwycięży w kolejnej wojnie, ale tak naprawdę nie ingerują w nasze życie. No i można by powiedzieć, że obserwują nasz stopniowy ruch do przodu i nie chcą niczego popsuć, dając jakieś takie nieoczekiwane technologie, do których praktycznie jeszcze prawdopodobnie nie dorośliśmy. Nie jest to tak naprawdę pozbawione sensu. Można przytoczyć tutaj przypadek, kiedy pomagając biednym rodzinom w Etiopii, ich wioski wyposażono, szczerze mówiąc, w bieżącą wodę. Oj, przepraszam, bo tu krzywo siedzę. Wioski w Etiopii wzięto i wyposażono w bieżącą wodę, no ale z drugiej strony projekt ten był niewątpliwie, można by powiedzieć, pożyteczny i wielu ludziom pomógł. To też, szczerze mówiąc, dzięki temu spadła umieralność niemowląt, no ale z drugiej strony projekt ten spowodował przyrost tylko ludzi, ale nie pieniędzy i pracy. Dzieciom, które przeżyły, przyszło więc żyć w większej biedzie. No i być może podobne efekty mogłoby wywołać na Ziemi jakieś odkrycie z dalekiej przyszłości, nie wiem. Trzecia hipoteza to obcy są po prostu znudzeni. Więc wariant trzeci to takie stwierdzenie, że mieszkańcom obcych planet jest z nami po prostu nudno. Można w zoo zatrzymać się na 15-20 minut przy jakimś wybiegu, dziecko pokazać zwierzątka, no ale potem trzeba wracać do jakichś poważniejszych zadań, więc nasza cywilizacja albo jakaś dowolna inna cywilizacja zaczyna się szybciej rozwijać po każdym technologicznym impulsie. Jeśli założyć, że obcy z jakiejś planety rozwijają się szybciej niż my, to w swym rozwoju daleko nas praktycznie wyprzedzili. No i być może nie są zwyczajnie zainteresowani kontaktami z jakimiś z jakąś zacofaną cywilizacją. Nie wiem, może też i tak być. Czwarta hipoteza to można by powiedzieć, że istnieje po prostu inny czas.
Inną przyczyną, dla której przybysze z kosmosu nie spacerują pośród nas, może być właśnie ta różnica w czasie. Nie chodzi oczywiście mi tutaj o jakiś przedział kilku godzin, ale o tysiące lat. Być może w okresie, kiedy na Ziemi jeszcze nie pojawił się Homo sapiens, mieszkańcy innych planet odwiedzali naszą, ale nie znajdowali praktycznie nic interesującego. No, załóżmy też, że życie na Marsie istniało miliard lat temu. Na kilka milionów lat przed pojawieniem się człowieka Marsjanie wymarli, a my teraz próbujemy odnaleźć ich ślady. No podobnie też może się zdarzyć, że z milionów lat, a może i wcześniej, ludzkość zakończy swoją przygodę na planecie Ziemia, bo wzajemnie się po prostu wybije, szczerze mówiąc. Minie jakiś czas i przybysze na przykład z Alpha Centauri będą z zapałem prowadzić badania, aby odpowiedzieć na pytanie, czy na Ziemi istniało w ogóle jakieś rozumne życie, albo czy w ogóle istniała jakaś forma życia. No i ostatni wariant, czyli piąta teza, to by było, że jesteśmy sami w kosmosie. No, żadnych przybyszów z obcych planet nie ma i nie będzie. No i życie rozumne na Ziemi narodziło się praktycznie na skutek tak wyjątkowych i unikatowych zabiegów, okoliczności, że powtórzenie tego procesu jest praktycznie niemożliwe. Jest to tak zwana hipoteza rzadkiej Ziemi, której autorami jest Petra Warda i Donalda Brownlee. Co prawda na dowolnej planecie mogą występować oczywiście pewne składniki, z których mogłoby powstać coś na kształt ziemskiego życia, jednak szczerze mówiąc prawdopodobieństwo tego, że znajdą się wszystkie w odpowiednim miejscu, czasie jest naprawdę skrajnie małe. Ważna jest tutaj ogromna liczba czynników, oczywiście wielkość systemu słonecznego, wiek, rozmiar planety, orbita, obecność satelitów, czy wiele innych czynników na to może wpływać. Przypomina to niezwykle tak naprawdę taką skomplikowaną układankę, którą udało się rozwiązać praktycznie tylko raz. No i powtórki tej układanki już nie będzie, a to oznacza, że pośród niezliczonych gwiazd pozostaniemy sami na zawsze. Oczywiście ciekaw jestem, który z tych 5 wariantów Wam najbardziej przypadł do gustu, który najbardziej Wam się podoba, a może Wy macie jakąś inną hipotezę. Podzielcie się tym w komentarzach. Kto wie, może właśnie Wasza hipoteza okaże się słuszna, a przybysze z kosmosu na pewno w żadnym wypadku nie obrażą się na Waszą hipotezę. Także dajcie ślad, dajcie znak w komentarzach. Pozdrawiam.